Witam gorąco wszystkich, ja jestem Dariusz, zapraszam Was na kolejny przewodnik po mapie. Tym razem znajdujemy się na mapie Harvest Valley. Mapa została stworzona przez Bartson i Przemson. Rozmiar mapy 454,79 MB. Została wydana 3 kwietnia 2026 roku na wszystkie platformy. Z mapą ściągają się 3 mody, także nie jest dużo, a pojemność mapy też nie jest nawet dość atrakcyjna, nie jest to tak wysoka. Mapa była wcześniej tworzona na poprzedniej wersji Farminga FS19, FS22, także bardzo fajnie jak mamy to odświeżone, a szczególnie jeśli jest to od naszego rodaków mapa, więc myślę, że będzie dość ciekawa. Mapa prezentuje się w ten sposób. Na poziomie łatwym zaczynamy od sektoru tutaj 20, to jest 4,36 hektara za 173 tysiące. Tutaj mamy poletko 1,48 za 59 tysięcy. Teren, gdzie znajduje się farma numer 14. Jest to kwota 195 tysięcy. No i tutaj takie dość sporej rozmiarów poletko 6 hektarów niecałe za 236 tysięcy. To są tereny, od których zaczynamy. Tutaj również mamy dodatkowe uprawy. Jeśli sobie zerkniemy, o właśnie, jest cały pakiet, myślę, więc będzie co tu robić, jeśli chodzi o zbiory. Wiadomo, jeśli jest ten pakiet, będzie dodatkowa maszynka do składania kostek, do tego również. No a jeśli chodzi o cenę pól, to zobaczymy sobie tutaj teren leśny. 4 hektary za 161, tutaj mniejszy za 133, tutaj bez skupu, bo skup jest wycięty, 154. Jak widać, niektóre właśnie miejsca są właśnie tak zrobione, że obtaczają właśnie skupy, które nie możemy kupić. Później mamy tak łąki 298 tysięcy, tutaj taką sporą 718 tysięcy. A jeśli chodzi o pola, tutaj mamy 18, niecałe 19 hektarów za 750, to chyba jest największe i jest za 1 537 000. Są też mniejsze pola, to jest też teren leśny, mniejszy, tutaj 1 000 000, tu 500 000, 200, także w zależności od potrzeb można sobie coś dokupić. Kalendarz przedstawia się w ten sposób. No, ze względu na te dodatkowe uprawy jest tak troszeczkę. Jeśli chodzi o kurnik, to mamy na poziomie łatwym zagroda dla owiec duża, obora dla krów z robotem również, chlew duży i stajnia, także to właśnie mamy w posiadaniu na poziomie łatwym. Jeśli chodzi o kontrakty, są dostępne. Jeśli chodzi o dostępność fabryk, to tutaj jest lista. W posiadanych nie ma nic. Znajdźki, nie ma nic. No i tyle, jeśli chodzi o tą informację. Możemy przejść do obejrzenia sobie farmy, bo powiem Wam, że się tutaj dzieje. O, nie ma dźwięku ambientowego. Taka dziwna cisza. O, ciekawe, od czego to zależy z tym dźwiękiem ambientowym. No cisza straszna, tak jak na innych mapach, które tam też robiłem, też była ta cisza przerażająca. Nie wiem, od czego to zależy. Dobra, zaczniemy zwiedzać farmę i sprawdzić, co my tu mamy za sprzęty, bo tutaj akurat nie pożałowali nam sprzętu, więc jeśli tutaj zaczniemy sobie grać, to będziemy mieć sporo sprzętu. Warsztat, tutaj 2 maszyny są, nie tanie. Ta jest dobra. Można ją zmienić na maszynę z obornikiem. Tu mamy kolejną partię sprzętu do zabawy. Proszę bardzo. O, mega dużo sprzętu. Naprawdę. Także tu już nic nie trzeba kupować, tu tylko wsiadacie i robicie. A najlepiej ze znajomym, bo jest czym się podzielić. Proszę, tu następny sprzęt.
Niczego sobie. Zobaczmy, co kryje ta hala. Proszę bardzo. I jeszcze jest tu obok hala. O. Za każdym rogiem czai się sprzęt, który możemy sobie wykorzystać. Proszę bardzo. Nawet niektóre sztuki są razy 2. No nieźle. Tada. Nawet tu. Tada. No sporo tego, sporo. Nawet na zimę jest przygotowany sprzęt i do sadzenia drzew. No przemyślane jest spoko. Nie trzeba kupować. Można wszystkim się zająć. Mamy tutaj obory dla krów z robotem, tak jak wcześniej mówiłem. Tutaj mamy miejsce, gdzie zatankujemy samochód. Tutaj mamy miejsce na nawóz stały. Tutaj mamy na nawóz płynny. Zbiornik. Tutaj mamy zwierzęta. Tu mamy przeładunkową przyczepę. Jeszcze zobaczymy, ile mamy zwierząt w tym. 102 sztuki. No nawet. Tu mamy kury. Jest i pryzma. Co jeszcze? 403 sztuki kur pomieścimy. Obok kur co będzie? Kozy. Owce. Dokładnie 73 sztuki. I następna. Tutaj pewnie będą konie. Koniki. Sztuk 16. Pastwisko, no i świnki. To ostatnia pozycja, jeśli chodzi o zwierzęta. Tu na farmie jest i silos. Parę 254 sztuki. No, tego trochę jest. Tą halę już patrzyliśmy. No powiem wam, no dość spory teren. Dość spory teren, duży plac. Można jeszcze coś sobie dorzucić, jeśli byśmy chcieli. Także no, wygląda ciekawie. Dobra, stąd teraz jedziemy pozwiedzać sobie teren, a najpierw jedziemy sobie na południowy wschód. Sobie zrobimy tamten teren. Także obszary dość obszerne. Można tutaj skorzystać sobie z Nexata jak najbardziej. Nie ma jakichś problemów, żeby Co to z tym autem było? Co to się dzieje? Ale jazda. Muszę zobaczyć ten autobus teraz. O, jedzie dobrze teraz ten autobus. To o co chodziło z tymi autami tam? Ojejku, ja nie wiem. Nie wiem, co z tą grą się dzieje, naprawdę. O, jedzie drugi. Co to było? Co to jest grane tutaj? Jedzie coś jeszcze? Jedzie jeszcze jeden autobus. Czy zrobi to samo? Nie, też. Co się dzieje z tą grą? Jeez. Masakracja. Dobra. Co dalej? Tutaj mamy miejsce, w którym mamy kilka rzeczy, a mianowicie piekarnię. To sobie już tutaj zakupimy, sprawdzimy, ile to kosztuje. 50 000, a nie jest dużo jak na fabrykę. Tu sobie zobaczymy recepturę. Tada. I obok mamy miejsce, które musimy sobie zakupić. To już muszę przejść jejku, co ja robię? Teren. Zakręciłem się. Dobra, 34. Tutaj jest ta fabryka. I to jest 94 000 kup. I wtedy pojawia się nam dodatkowa fabryka. Jest to mod z mod Halo, który się ściąga. I tu jest produkcja ropy naftowej, czyli ropę naftową sobie przywozimy i sobie przerabiamy właśnie na komponenty. Mod, który możemy sobie wykorzystać na innych mapach, bardzo ciekawy. Tu mamy skup właśnie do tego modu, także możemy sobie wyprodukować oraz sprzedać.
No, a pompa chyba będzie gdzie indziej w wydobycie. Znaczy, są dwie wersje. Jest fabryka, rafineria, która wydobywa ropę i jest również taka klasyczna pompa, która wydobywa, ale tam trzeba dostarczać beczki. 240 tysięcy za olejarnię. Bardzo fajnie pomysł, że jest to w tym samym miejscu. Olej naturalny w dwóch postaciach robiony do spożywania przez ludzi i do urządzeń mechanicznych. Dobra. Tutaj kurczę słychać właśnie odgłosy ambientowe, ale to chyba z tego modu mi się wydaje, że niby ten targ jest. Dobra. My jedziemy dalej. O. Tak. Co to z tym jest z ruchem ulicznym? To jakby tu wychodziło, że... Nie wiem, o co chodzi. Tu jedzie już normalnie. Nie mam pojęcia. To jak ja bym się... Jeśli ja jestem daleko, to te auta są w powietrzu. Jak podjeżdżam bliżej, to te auta już jadą normalnie. No powiem wam, że ta mapa to... mapa. To nie jest od mapy, mi się wydaje. To chyba coś z grom jest właśnie. Że ona się tak dziwnie... To ja już to wcześniej wspominałem. W zależności na konsolę, jak się wczyta gra, różne błędy występują. Nie wiem, czy to będzie to miało właśnie wpływ na to. Ale to jest takie... Nie wiem. Pierwszy raz się z takim czymś spotkałem, żeby tak auta lewitowały podczas jazdy. Nie widziałem tego na innych mapach. Dobra, jedziemy dalej, kontynuujemy sobie jazdę. Jedziemy teraz do tego miejsca, gdzie będziemy mogli sobie zakupić właśnie miejsce, w którym sobie będziemy wydobywać ropę naftową. No i też tutaj mamy główny sklep. Proszę bardzo, jest w tym miejscu. No i tutaj mamy tą rafinerię, tylko musimy sobie ją zakupić. Rafinerię, nie wiem, czy ja dobrze mówię. To jest teren 33, taki mamy 51 tysięcy kup. O, i już możemy sobie tutaj działać, gdzie jest kontrol operacyjny, panel. Tu jest wydobywanie ropy naftowej. Także w ten sposób. Tutaj akurat nie trzeba przewozić beczek, to jest duża pompa, a do tej małej zaraz sobie wejdziemy, bo zaraz jest tu. Aha, tu mamy dodatkowo z tym modem te przyczepy, które będą transportować płyn, czyli ten ropę. No i tutaj są te beczki, które możemy sobie kupić i do tej mniejszej pompy zamontować. No i tu jest ta maszyna do tych upraw dodatkowych. Gdzie? A, to w budowie miałem. Czyli jak tu wejdziemy w tryb budowy, tu jest pompa. Ona występuje w postaci generatora lub też jako produkcja. To powinno być gdzieś tu na dole. O, jest 100 tysięcy. Taką pompę sobie stawiamy. Tylko że tak jak mówię, do tej pompy trzeba przywieźć. Tu jest nawet znacznik, że trzeba przywozić rzeczy. No i to w sumie to można było, tylko teren nie należy do mnie. Sprzedać to. Zaraz. Jeszcze raz. Receptura. No tam w sumie było chwilę widać, jak szedłem. Jest tylko jedna, ok. Dobra. Tryb budowy. Pyk. To sobie sprzedamy. A postawimy to. Dobra. No i tutaj, jak sobie wejdziemy zobaczyć w recepturę,
to mamy przywieźć beczek 318, pusta beczka na ropę, będziemy 318 ropy naftowej, czyli 1 do 1 jest 72 cykle na miesiąc. Także tak to będzie przedstawiacie. A beczki kupujemy, to jest fajne, bo tutaj jeśli byśmy chcieli takie coś, to, no to beczki się będą tutaj nam pojawiać. Jak sobie wejdziemy w dziale to będzie chyba inne, mi się wydaje. Różne raczej nie. Tutaj różne też nie. W paletach jest, w paletach jest. Czyli taką beczkę sobie kupujemy, nie wiem, tam 16. Można kupić większą ilość za jednym razem. I taką beczkę można w ręce przenieść. O. I tu wrzucamy. Pyk. Nie trafiłem? Tu. Gdzie to jest? O, tu jest. Takie też nieintuicyjne, ale można, o właśnie sobie tak poprzenosić. Fajnie by było, jakby to była jeszcze opcja, możliwości zakupu takich beczek jeszcze oprócz tego, że są na sztuki, na przykład na palecie, żeby były ustawione. To by było też dość pomocne, żeby sobie prowadzić taką farmę, a czyli taką pompę. No. O. No ale każdy lubi sobie na różny sposób rozgrywkę. Zawsze można ten duży postawić. A to jest takie dla osób, które lubią sobie dłubać. No i później można sobie tutaj kontrolować. Receptura jest, no tak jak mówiłem. No i mamy tam beczki powrzucane i można działać. Dobra. Strefa wapnowania. Stacja wapnowania. Nie wiem, co mam tą strefą wapnowania. Warsztat jest po tej stronie standardowo. A my jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Jeszcze troszeczkę mamy do przejechania. Ogólnie mapa jest płaska. Nie ma żadnych takich przeciwstawiań do tego, aby myśleć o zakupie mocnych sprzętów, by sobie dawały gdzieś pod jakieś takie strome górki. Tutaj mamy handlarzy zwierzętami. Dość standardowy dla poprzednich wersji, czyli bez możliwości zakupu obornika czy gnojówek. Zawsze to można sobie gdzieś tam postawić dodatkowego moda, jeśli ktoś chciał. Teraz tak, tu jedziemy najpierw. W tym miejscu będziemy mieć skup w postaci właśnie elewatora zbożowego. Jedziemy dalej. Po lewej mamy farmę, od której zaczynamy. Tutaj mamy teren leśny, dość taki gęstawy, jak widać. W tym miejscu jest tartak, blisko lasu, także wycinka i transport może się odbywać za pomocą nawet linki, maszyny liniowej, łatwo i szybko. 100 000 za tartak, cena nawet dość adekwatna, przystępna. Dobra, co zrobiliśmy? Jeszcze pokażę na mapie. Pojawiliśmy się tu, zrobiliśmy sobie farmę, przejechaliśmy sobie w dół, później tu, fabryczki zrobiliśmy, olejarnię, tą drugą olejarnię, no i piekarnię. Później do góry, środek, tu zrobiliśmy sklep i pompę, handel zwierzętami, tutaj mamy skup, przyjechaliśmy do dołu, no i jeszcze tutaj mamy na dole jeden skup do obejrzenia, także już tam jedziemy. Tylko teraz to trzeba będzie chyba objechać ten wał.
wjechać na wał? A dobra, niech już będzie, jak już tędy jadę. Będzie widać stąd, bo tam jest skup. Nie, tu jedziemy, dobra. O, jest. Tutaj mamy skup. To jest bodajże tak, uniwersalny skup. Mod, który też się ściąga. Można go wykorzystać na innych mapach. Mamy możliwość sprzedaży wszystkiego. Teraz tu. Tu pod spodem. Trochę zakręcona ta droga jest. Ale może mi się uda dojechać do celu. Trochę przejazdu bezdrożami do miejsca. O, dobra, źle. Nie chcę mi się tamtego bierzeć, pojedziemy sobie tutaj przy linii drzew skrótem. O, w tym miejscu. Tam mamy tartak. Jest jeziorko do tartaku. O, jest tutaj miejsce. I prosto do biogazowni. Tutaj sobie pojedziemy. Prościuteńko. O. Tu jest wjazd. No i tak, teren możemy sobie kupić osobno. Albo poprzez... Teraz tu będzie możliwość. Nie, osobno. Czyli jak kupimy... Bo tu teren kosztuje 76 000 i wtedy mamy pryzmy do dyspozycji. Tu mamy 1 180 000 za tartak, za biogazownię. Receptura przedstawia się tak. Ok. A sam teren 76 000. No i to jest fajne, bo można sobie kupić teren, robić sobie kieszonkę, sprzedawać. Nie trzeba posiadać biogazowni, a później ewentualnie można sobie biogazownię kupić. Myślę, że ta opcja jest chyba najbardziej adekwatna do takich do rozgrywek, bo można sobie zawsze teren dokupić i produkować sobie, korzystać właśnie z tych dóbr, które są tutaj na biogazowni. A samą biogazownię, wiadomo, biogazownia zawsze jest droga, chociaż zdarzają się niektóre mapy, gdzie są ceny dość atrakcyjne. No a tutaj jest standardowa cena, nie jest to zbyt wysoka, nie jest niska, taka w sam raz. Ale to, że można kupić ten teren osobno, to jest naprawdę ciekawe i pomocne. No i ostatnim punktem na drodze, na zwiedzaniu mamy tutaj punkt skupu w tym miejscu. Tak to wygląda. No i jak na mapę, która została odświeżona, no to jest naprawdę ciekawie zrobiona. Ładnie się prezentuje. Tylko ten dźwięk ambientowy, nie wiem co to się stało i z tym ruchem ulicznym, te dwa takie mankamenty, ale to zawsze może to być problem wtedy, kiedy konwertuje się właśnie mapę na konsolę i to może być właśnie powód tego, że różne rzeczy się dzieją właśnie, jeśli chodzi o konwertowanie mapy na konsolę. Więc no tutaj akurat są takie dziwne Harry Potter autobus latający. A tu jest ciekawy też teren właśnie z tym lasem. No i tak jak mówiłem, fajnie, bo można sobie tutaj maszynę podciągnąć, żeby przyciągać sobie drzewo przez drogę. Też ciekawy pomysł. Prosta mapa skupiająca się na uprawach rolnych, czyli w polu prac. Więc myślę, że dość ciekawy pomysł w stylu jeszcze amerykańskim, stworzony przez Polaków. Coś nowego. Znaczy nowego, no coś innego. O, to miałem powiedzieć, nie nowego, bo to już było wcześniej temat. Także z mojej strony to wszystko. Dzięki za uwagę, dzięki, że jesteście. Pozdrawiam gorąco. No i do zobaczenia. Na razie. Cześć.